co nie wygląda dobrze. W sensie nie mówię o sobie w kamerce, bo tutaj już lepiej być nie będzie, to za kole mówi samo przez się, ale ta mapa obrony Polski nie wygląda dobrze i my tutaj kozakami przybyliśmy, aby bronić zachodniej granicy Polski, a potem prawdopodobnie wschodniej granicy Polski i prawdopodobnie upaść razem z Polakami, a być może uda się zrobić jakiś cud za pomocą naszej zmotoryzowano-kawaleryjskiej, biedo-kozackiej armii. Także co? Aweja, szalom, zając z tej strony. Łapek górę, soczysty komentarz. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z ukraińskiego drzewka, ukraińskich możliwości. A w Hearts of Iron 4 w ścisłym sojuszu z Poliakami, a być może w przyszłości nawet wspólnej, odnowionej Unii Trojga Narodów, jak to jest pięknie zaprezentowane na tym celu narodowym. Także proszę Państwa, zapraszam na Discordzika, na Twitch streamy, tanie gry z linkacza zajęczego na Enebie. Polecam bardzo serdecznie zerknąć do wszystkich linkaczy pod opisem. Mucie importante statystyki YouTube'owe, a my tymczasem poprosiliśmy Polaków o dołączenie do wojny. Dołączyliśmy do wojny, także fajnie jakby nas zaakceptowali, nasze zaproszenie pokorne. Bo na razie te nasze dywizje stoją i się przyglądają, a Poczta Gdańska jest już obsadzona przez naszą dywizję zmotoryzowaną. Fajnie jakbyście nas zaprosili. Panowie? My chcemy dołączyć do wasza wojna. A, my już walczymy, dobra, pysznie. Jest wojna. Jest wojna? Jest wojna. Dobrze, na pewno? Czemu nasze dywizje nie walczą? Może jeszcze rozkazy nie dotarły. W ogóle nie rozumiem, czemu Teutoni tutaj zgromadzili tyle dywizji. Ty to widzisz? Co tu się wydarzyło? Czemu tu jest tyle dywizji wroga? Przecież my się przez to nie przebijemy, nie ma szans. A tu są pojedyncze. Przecież my na tym etapie, ja bym już na autopuszu był w Berliniu. No i mają tu po jednej dywizji na kratkę. A na samych Prusach tu jest jakieś, nie wiem, 15 dywizji? Jest kolejne 6, kolejne 6. Co tu się wydarzyło? Czyżby AI paradoksowe zaczęło myśleć i skoncentrowało siły tam, gdzie my uderzyliśmy, zgromadziliśmy naszą pięść kozacką do przebicia się? Być może, ale teraz to my się tu raczej nie przebijemy i tu niewiele zrobimy. Możemy zostawić tylko naszą biedopiechotę raczej do kontrowania niż do atakowania. No musimy bronić korytarza pomorskiego za wszelką cenę, bo jeżeli on upadnie, no to nici z kociołka w Prusach. Ej, są kłopoty już na start. Już na start są kłopoty i to duże. I teraz nie wiem co robić. I ta przewaga wroga w powietrzu. Wiecie co jeszcze zrobimy? Tu się kolejne dywizje szkolą, ale wrzucimy do naszych antiera support. Tych antierów mamy troszeczkę w magazynach. Sprzętu mamy dużo, tylko ciężarówek, czyli kora naszej armii brakuje. Nie wiem, czy by na razie nie odepchnąć ich pod Koszalin, część naszych dywizji. No teraz wchodzimy w etap ten, który zajączki lubią najbardziej, czyli po cenie. No może nie najbardziej. No nikt by się nie spodziewał inwazji kozackich ciężarówek przez lasy na Pojezierzu. Ty masz oficjalne zadanie obrony Poczty Polskiej w Gdańsku. Pyk, lecimy, proszę Państwa, lecimy. Wojna teutońska z Poliakami i Ukraińcami. Moment, aż się nie nastąpi przebudzenie Gruzina, wtedy obaj jesteśmy zgubieni. Zapraszam bardzo serdecznie. Ty, bo ja się boję odpauzować, bo mi ta koncentracja armii się nie podoba. No chyba, że byśmy z tej strony próbowali się przebić, ale jak zabiorę stąd armię... Dobra, na razie ich odepchnijmy. Odepchnijmy ich stąd. Odepchnijmy ich stąd i zróbmy... Oni jeszcze na force ataku się przepalają. Pysznie. Pysznie. O, i tutaj bronimy przeprawy historycznych. Ależ sprzęcichu. Na razie pakty agresji odrzucimy, myle państwo. Ależ oni lecą. No dobra, ale skoro Teutoni mają pojedynczej dywizji na cały front zachodni, to oznacza, że tam Poliaki raczej dłużej wytrzymają, prawda? Prawda? A my nie pozwolimy wylać się temu, jakie mundurki mają. To nie jest NZ44, tylko początek wojny, ja rozumiesz? Weź to od razu przeatakuj. Bo oni się wypalają, nawet już karabinsów nie mają. Myślę, że tu od razu dojdzie do uderzenia. I my w tym uderzeniu będziemy brali udział, a tutaj powoli nam obrona pęka. Ale to dobrze, możemy się pod Toruń cofać. Ty, bo my mieliśmy ich tam trzymać. No dobra, robimy obronę na Wiśle, tylko problem jest taki, że jak robimy obronę na Wiśle, to bronimy jednej strony Wisły. A to oznacza, że tu powstaje luka, a my tak jakby, no rozumiesz, w czym jest problem. Rozumiesz, prawda? Jeszcze mamy jakiś śmieszny poziom manpowera, trzeba podnieść pobór i to zdecydowanie.
Przewaga wroga w powietrzu jest zatrważająca i niepokojąca. Nie wiem, czy my nie musimy uciekać z tego korytarza pomorskiego, a być może za niedługo kotła pomorskiego. Zabranie stąd dywizji, a tak z tej strony nie ma sensu, to już wam mówię, bo nie zdążymy. Jak ja zabiorę stąd nasze dywizje, to Teutoni się przeleją, połączą tutaj cyk, 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 porty Gdynia, Gdańsk i nici z kotła. My musimy stać tu dywizjami. I musimy tego bronić jakoś. No fajnie, że nasze dywizje puszują, te zmotoryzowane. I to nawet mucio puszują. Patrz, patrz, patrz jaka rzeź! Patrz jaka rzeź, ty to widzisz? No tu jaka tam rzeź jest kręcona. No dobrze. Ty, może Blitz? Może Blitz kozacki na bramę brandenburską? Kusi. Kusi, ale my mamy inne priorytety. Mamy inne priorytety. Wypchnijcie jeszcze te zdezorganizowane dywizje teutońskie na kilka krateczek, bo mamy szybkie, niewolne dywizje i stąd się zawijamy. I prawdopodobnie spróbujemy albo te mosty tu sforsować, albo szybka relokacja i z nad Bugu robimy ofensywę, żeby odciąć niemiecką armię pruską atakującą na Toruń i Płock. Weź tu, Jezus, jak to dotyka, rozumiesz? To dotyka i Teuton znika. Bum! Mało śmieszny żarcik. Nie wiem, kto tam z Poliaków dowodzi obroną, ale to jest jakiś nieśmieszny żart, co tu się dzieje. Czekaj, czy my właśnie zostaliśmy odcięci? Poczekaj. Opuścić Warszawę. Opuścić Warszawę. Wy nie może... Goddammit. Weź to czymś zablokuj. Kiedy za 14 godzin tam dotrą? 12, dobra. 40 dywizja piechoty musi utrzymać się pod łodzią, bo nas odetną. Niestety zbyt bardzo zaufaliśmy w możliwości Poliaków. Jak widać, Poliak jest troszeczkę nie w klimatycznym, nie w historycznym nastroju do wspólnego klepania Teutonów. Za długo tutaj, za długo. Dobra, nie ma czasu, bo chciałem tu jeszcze zadać straty oponentowi. Musimy stąd wszystko te nasze elitarne dywizje jak najszybciej przerzucić pod łód. Aha, teraz wy musicie się przebijać. He! Dobra, być może wpadliśmy w mały kociołek, spokojnie, nic złego się nie dzieje, wszystko jest pod kontrolą, ja to ogarnę, to jest tak zwana obrona w głąb i ja zaraz to wszystko wytenteguję, zaufajcie mi. Musicie mi zaufać, bo ja mam plan i to szprytny plan, rozumiesz? Tak naprawdę my to przeprowadziliśmy, aby przeprowadzić teraz niespodziewany atak z nad Poczty Polskiej w Gdańsku w kierunku portu w Królewcu. Tak, taki był plan. My po prostu Teutona zwabiliśmy w głąb naszego terytorium. Tak. Prawda? Cholipka. Przeceniłem Polaków, tak, to wszystko wina Polaków. Być może to jest etap, że powinniśmy ładować się na statki w Gdyni i zrobić tak zwany długi marsz. Odgapimy od mało i zrobimy długi marsz, a właściwie długi rejs, aby powrócić do portu w Odessie. Być może to jest ten etap, że nasza armia powinna się ewakuować, ale spokojnie. Odbiliśmy Toruń i przeprowadzamy kontrofensywę na Królewiec. Tak jak widzicie, Teutoni tu praktycznie mają puste dywizje, bo ich blicem szaleńczym wszystko rzucają na Warszawę. A tutaj nasza piechota morska broni się przed czołgusiami Guderiana. Dobra, port w Królewcu został zajęty, to jest mucio dobra wiadomość, tylko że no z kociołka już na pewno nici. Teraz naszym celem jest po prostu wyciągnięcie jak najwięcej naszych dywizji. No i polskich dywizji też przydałoby się wyciągnąć jak najwięcej. Plus jest taki, że to całkowicie zdezorganizowało, jak widzicie, sytuację Teutonów. Bardzo niekonwencjonalne podejście do obrony Polszy, no ale tak to jest, jak trzeba na bocie polegać. Mamy w sumie tylko 24 dywizje zrobione. Myślałem, że bot po prostu sobie poradzi, ale zobaczcie, że Teutoni tu mają atryszyn, bo linie kolejowe, wszystko tutaj jest wymieszane do góry nogami. Z Królewca chyba mamy lepsze supply'e z jakiegoś powodu? No, jest jak jest. W każdym razie, jeżeli się przez Mazury tutaj przebijemy do Suwałki i Grodna, to będzie wybitnie. A jakbyśmy wystawili te 6 dywizji i tymi 6 nowymi zmotoryzowanymi dywizjami przez bagna mazurskie dojechali do Królewca, to jeszcze byłoby lepiej.
To jest ten moment, panowie, uderzać, nie dać się Teutonom przegrupować. Jak wy mieliście atakować, a nie się cofać. Dobra, no Toruń na razie jest znowu pod kontrolą, ale tutaj mamy nawet dobre saple. Cały czas napierać. Tu widzę, że spadochroniarze bronią Memela, to zostawmy ich tam sobie. To jest jedna dywizja. A ty na razie zostań. Kurde, no zawsze będzie można portami się ewakuować. Mamy dużo konwojów, powinno wystarczyć, żeby wszystkich załadować i wywieźć z łokrętów. Straty 33 000 do 168 000 plus 88 teutonów. No to nie są dobre proporcje, ale plus jest taki, że jak Poliaki będą za bardzo kapitulować, to możemy wysłać propozycję na szybko odtworzenia Unii. Potrzebują 65% kapitulacji. Obecnie mają 47%. Być może na chwilę nasze jednostki broniące Warszawy i okolic mogłyby dostać mylny rozkaz o wycofaniu się już na drugą stronę Wisły, żeby przyspieszyć ten proces. Nie wiem, czy to jest dobre, czy w naszym przypadku. Zobaczymy. Na razie priorytetem jest wyciągnięcie naszej armii. Nie wiem, czy zdaliście sobie z tego sprawę, ale jak Teutoni mieli swój Stalingrad, tak Ukraińcy mają swój Gdańsk, jeżeli chodzi o kocioł. Rozumiesz? Co ja uczyniłem przypadkiem? Co to jest? Co to za fabułka chora? Co żem ja uczynił? Coś niesamowitego. Łatwo nie jest. O, polskie samoloty chyba. Łatwo nie jest, ale się przebijamy. Nie wiem, jak Polakom wytłumaczyć, żeby opuścili Gdańsk. Żeby oni tego nie bronili do końca. Bo my może się przedrzemy, ale nie wiem, jak wytłumaczyć to naszym polskim sojusznikom, że pora na ewakuację. Oj, 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 czyżby jakieś niedomówienia odnośnie wspólnej obrony Warszawy? Ukraińskie 5 dywizji opuszcza polską stolicę i kieruje się na wschód. I została osamotniona 88. Dywizja Piechoty Polska. Samotnie stawiająca opór przeważającym siłom nieprzyjaciela. A Ukraińcy sobie idą. No cóż, jest jak jest. Czekaj, przebiję się! Przebijam się! Jedź! 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 Wytrzymaj! Trzymaj! Jezus, 3 dni przez te bagna będziesz jechał. Świetnie, możemy jeszcze wystawić 6 dywizji na szybko przeszkolonych, ale nawet ze sprzętem, które dołączą do frontu pod Suwałkami, aby pomóc wyciągnąć naszą armię spod tego gdańskiego Stalingradu. No jest jak jest, ale całe szczęście, że Teutoni totalnie skupili się na centrum i te Mazury zostawili bez większej liczby dywizji. No w sumie tylko 8 plus ci spadochroniarze, co w sumie nawet z Memela wyszli. Bot uznał, że po co stać w porcie, jak można iść na południe. Trzymaj tę dywizję! Trzymaj, nie puszczaj! Bo nasza ciężarówka przejeżdża przez te bagna. Trzymać, atakować, kąsać! Zostawiliście Warszawę na pastwę losu. Jest oni 4 dywizje. Mamy połączenie! Brygada piechoty morskiej, rozumiesz? Nawet nie chcę patrzeć, co to jest za ten plan. Wow. Ale łopatę mają. I jeszcze kociołek pod Suwałkami żeśmy uczynili. No dobra, no... Plan był na zajęcie Prus i Królewca, no... Cel zrealizowany, no może nie o to chodziło, ale się udało. Co prawda teraz Gdańsk jest obtoczony. Gdańsk jest obtoczony. Nasz Taras Bulba zostanie dowódcą tych obtoczonych dywizji. Fajnie jakby Polacy ogarnęli, ja spróbuję im osłaniać plecy. Żeby z Gdyni Gdańska płynęli do Królewca, powinni dać radę, bo tutaj przejścia już nie ma, nie? No właśnie, bezpiecznego przejścia nie ma. Spróbujemy to bronić na razie, żeby się wycofali, bo my możemy w każdym momencie wsiąść na łokręty i płynąć. Tak, płyną Polacy, patrz! Masowa ewakuacja! Dobrze, wycofujemy się. Ej, dobra, to jak Polaki to ogarnęły, to panowie, jak Poliaki to ogarnęły, to do Gdyniu na szybko i z Gdyniu do Królewca. Jak się tam wycofacie? Robimy tak, żeby na pewno się cofali sami i to na prędkości. Tu już możesz płynąć, tu już możesz płynąć. Co prawda tutaj teutońskie uboty pływają, ale jest Józef Urnung na posterunku z polskimi niszczycielami Burza, Grom, Kujawiak, Pomorze, Krakowiak, Ślązak, Góral, Błyskawica, Wicher. Dziękuję, że bot jest botem i zainwestował w polską flotylę, rozumiesz? Flotylla polskich okrętów przybrzeżnych kontruje dzbanica, dzięki któremu możemy polsko-ukraińskie dywizje wycofać bezpiecznie z Gdyni. Ha! Wszystko było przemyślane. Wszystko było zaplanowane. Ewakuacjonen. Oho, czekaj, bo poczta w Gdańsku padła. Nie! Bo Gdynia padnie! Na morze się wycofuj!
chyba część dywizji jednak kaput. Płyń! Płyń! Do portu! O kurde, upadek Warszawu. Upadek Warszawu możemy. Commonwealth trzech narodów. Polska jest blisko kapitulacji. Prawdopodobnie zgodzą się na połączenie naszych state'ów. Które nie wiem czy... Bo ja potrzebuję ich armii. My sami mamy tylko 25 dywizji, coś, chociaż nie, 6 wystawiliśmy, to mamy 30 dywizji. Nie zanosi się na razie, żebyśmy podnieśli manpower. Jeszcze nie mamy zreformowanej armii. Potrzebujemy polskiej armii. Nie wiem, czy możemy zrobić to, ale jak oni skapitulują, to będzie też fatalnie. Dobra, większość polsko-ukraińskich dywizji z kotła pomorskiego się ewakuowała. To jeszcze jacyś desperaci zostali. Plan jest taki, że robimy teraz obronę na Wiśle. Robimy obronę na Wiśle i Lasach Mazurskich pod Białymstokiem. No i jakoś musimy wytrwać. Nie wiem co dalej, bo plan zakładał, że my w ogóle zmieciemy wąsacza, zanim się odpali drugi wąsacz, a teraz to jest gigantyczny problem. Dobra, jest na razie stabilnie. Linia Wisły utrzymana. Nawet nie wiem, czy nie pokusimy się o trzymanie linii w Prusach, bo wszystkie Poliaki się wycofały z Gdańska. Oddaj tą dywizję piechoty. Te 3 dywizje piechoty pięknie zrobiliście. Ty na razie zajmujesz się całą armią piechotną, że tak powiem. Zróbmy na razie pyk, żeby trzymać linię frontu w ten oto sposób. Tutaj świeże dywizje teutońskie przybywają. Możemy pomyśleć, skoro linia się ustabilizowała, o jakiejś małej kontrofensywie. Najlepszym celem na kontrofensywę albo byłyby Prusy, albo tutaj w kierunku Krakowa, gdzie jest dogodny teren, ale by dojście do Wisły z drugiej strony mamy nieszczęsną Słowację i możliwość interwencji cały czas węgierską. Jakby Węgry zainterweniowały, to mają od razu klepę z Rumunią, która z jakiegoś powodu jest w aliantach. Nie wiem, czy to nie spowoduje wojny domowej. Nie wiem, czy to nie spowoduje wojny domowej, bo tam się zaraz odpalą ci proto-teutońscy zwolennicy. Tu się saple naprawiły. Poliak podciągnął kolej. Eta very nice. Możemy spróbować wykorzystać 13 naszych dywizji zmotoryzowanych do uderzenia i serio dopchnięcia do linii Wisły. To by było genialne. Spróbujmy. Co złego może się stać? Nasz pierwszy plan zawiódł, ale nie zakończył się katastrofą. Ej, podobała mi się ta desperackie wyciąganie dywizji z kotła. Piękne to było. Przypomnę, że cały czas mamy potężne debuffy do armii. Jeszcze 140 dni praktycznie, żeby je zdjąć, a zaraz ręcznie podniesiemy manpower i chyba zaczniemy trzaskać taniutkie karabiny w dużej ilości, bo Gruzin się obudzi. No mam nadzieję, że dobrze postąpiliśmy i Piotr Wrangel zacznie działać. Piotr Wrangel zacznie działać i nastąpi wielka wojna ojczyźniana na wschodzie. Nie ma czasu, żeby lepiej się przygotować. Atakuj dywizjami, które mamy. Niestety nasz atak jest całkowicie kontrowany przez Rommel, który biega teraz po mazurskich bagnach z Mauserem. Air support wroga to jest... Co to za chory wskaźnik obrony? Dobra, nie atakuj na razie. Co prawda lotnictwo na razie wroga nie jest aż tak bolące, jak można byłoby się spodziewać. Jezus, ile tu tego lata. Który mamy? Październik 3.9, najgorszy okres. Dajmy im chwilę się po atakowania wypalić, bo oni zaraz się, jak przeorganizują linię frontu, po tym jak skończyli ten kocioł, to pewnie zaczną atakować. Albo tutaj, gdzie mają problemy z attrition, to też byłby dobry miejsce do ataku. Nie zamiast atakować Romla, gdzie ma 600 defa, to zaatakujemy tutaj. Pod Olsztynem? Podnieść manpower. Manpower podniesiony. Dywizje na miejscu, no plus minus. Dobra, atakujcie jak stoicie. Atakuj z tej strony. Atakujcie od północy. Ty zostań, żeby się bronić, bo królewiec jest zbyt mucio importante, żeby padł. No i zobaczcie, jaka to jest sieczka. Zobaczcie, jaka to jest sieczka, jakie to jest bez niepotrzebne zgrupowanie jakiejś chorej dywizji. Aha, bo tu kilku generałów Guderian ma 3, ale tu jest dużo więcej dywizji, część się wycofuje, zaopatrzenie tutaj siadło. Nie wiem jak to działa, że im zaopatrzenie siadło, ale my to oczywiście wykorzystujemy, żeby się przebić. Pytanie, czy to nam pomoże znalezienie tej luki we froncie i czy w międzyczasie królewiec nie padnie. A tutaj Teutoni są po złej stronie Wisły. Trzeba im wytłumaczyć, że źle postąpili.
Na ofensywę chyba nie mamy co liczyć, sami z siebie jesteśmy zbyt słabi, ale zobaczcie jak jest zielono. Zobaczcie jak jest zielono, powiedzmy, że zatrzymaliśmy wroga na linii Wisły. Co jest dla nas fatalne, bo im dłużej tak będziemy walczyć, tym większa szansa, że faktycznie Gruzin wbije nam nożyk w plecy i to po całości. No, chociaż cały czas jest szansa na te nasze białe Wunderwaffe. Nie wiem jak oni działają, czy oni faktycznie powiedzą wojnę, ale na razie się ładnie trzymamy. I nawet jakieś lokalne... Oho, Sowieci atakują Finlandię. W sensie maciaczki. Chciałem powiedzieć, że robimy jakieś lokalne kontrofensywy. No jednak nie. Skupmy się teraz totalnie na obronie. W razie czego cały czas możemy zrobić prawdopodobnie aneksję Polski. Support dla Finów. No cóż, my jesteśmy troszeczkę zajęci własną wojną obronną. No zobaczmy, jak my możemy ich tam wspomóc i czym my możemy ich wspomóc. Możemy wysłać karabinsy. No cóż, nie możemy sobie pozwolić. Ale wysłanie 3000 manpowera i 30 telefonów za bonusy dla Finów. Brzmi jak plan, możemy na to się zgodzić. Karabiny są na wagę złota. Mamy 16 000. Wyszkulmy kilka dywizji. Bije piechoty. Wyszkulmy kilka dywizji, 7, powiedzmy na razie 6, żeby tam jakieś resztki manpowera. Co prawda on rośnie, mamy duże debuffy, które zaraz zdejmiemy. Ale żeby coś tam było i żeby dodać coś do trzymania linii frontu, która cały czas jest narażona na ataki. Ale ładnie, bardzo ładnie się Teutoni teraz przepalają, jakieś atryszny im wskoczyło. Wszystko jest zieloniutkie, jeżeli starczy nam manpower i sprzętu. Zobaczcie, teraz podskoczyły straty, 250 000 na dobrej obronie. Co prawda większość liczona jest Poliakom, no cóż, jest jak jest. Bo ta Polska jest na trytytkę kapitulacji. Znaczy oni teraz nic dużego nie stracą, ale czy to jest moment na zwołanie pilnego posiedzenia Sejmu w Grodnie, który by zatwierdził odtworzenie Rzeczpospolitej Trojga Narodów? Na to pytanie odpowiemy sobie w kolejnym odcinku. Znajomy Polsatu znowu atakuje. W kolejnym odcinku dowiemy się, czy powstanie Rzeczpospolita Trojga Narodów, na jakich zasadach i czy połączone narody, jeżeli do tego dojdzie, wspólnie przeciwstawią się agresji dwóch wąsaczy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Pięknie dziękuję za oglądanie do końca. Przypominam o górę soczystych komentarzach do statystyk YouTube'owych. Przypominam, żeby zajrzeć do linkaczy z opisu pod filmem. Ja żegnam się, trzymajcie, do następnego. Cześć.